Dzisiaj zapraszam na film o świeczkach, dedykowany takim osobom, które nie lubią sobie życia komplikować. A technika, którą za chwilę zaprezentuję, nazywa się po najmniejszej linii oporów. Świeczki, które kupuję do ozdabiania, są zawsze najtańsze, ale za to grube. Tą na przykład kupiłam w Auchan, ale fajne zestawy proponuje także IKEA. Najtańszą techniką ozdobienia świeczki jest wtopienie serwetki w świeczkę za pomocą suszarki. Z serwetki pozostawiam tylko jedną górną część, tak normalnie jak do lepienia w deku. A jeżeli jest to mi potrzebne do koncepcji, to strzępię jej brzegi. Potrzebny nam jeszcze będzie zwykły papier do pieczenia, niewielki kawałeczek. Zadanie jest proste. Trzeba świeczkę owinąć papierem, następnie nagrzać jej powierzchnię tak, aby roztopiony wosk przeszedł przez serwetkę i na stałe związał ją ze świeczką. W tej technice zazwyczaj brakuje nam trzeciej ręki, która trzymałaby suszarkę. Obecnie moja suszarka cały czas jest włączona, podstawiam pod nią świeczkę, a następnie dociskam pergamin. Gdy wosk zaczyna się rozpuszczać i przesiąkać w serwetkę, to zaczyna być widoczne. Ale gdy ściągniecie pergamin, to pod palcami bardzo dobrze czuć, czy przez serwetkę przesiąknął nam już wosk. Technika wygląda na ekstremalnie łatwą, ale taka łatwa nie jest. Trzeba dbać, aby świeczka nie rozpuściła się za bardzo, bo wtedy powstaną brzydkie wgłębienia i tak już zostanie. Temat ozdabiania świec potraktujecie profesjonalnie, jeżeli kupicie klej do świec. To jest mój ulubiony z firmy Daily Art. Będę przyklejała serwetkę papierową, a ściślej jak zwykle jej jedną górną warstwę. Kleimy w dwóch etapach. Po pierwsze, gruntujemy świeczkę klejem i zostawiamy do wyschnięcia. A gdy klej wyschnie, przykładamy serwetkę i przyklejamy ją, smarując klejem wyłącznie od góry. Najlepiej kleić nieduże kawałki serwetki, ponieważ przy dużych fragmentach, normalnie tak jak przy deku, będziemy mieli zmarszczki i trochę dodatkowych problemów. Bo przyklejanie dużej serwetki na owalu nie jest łatwe. Jak to w życiu bywa, coś się zmarszczyło, coś się zagięło, a coś się rozerwało. Z tych trzech dostępnych atrakcji wybieram, że coś się rozerwało. No cóż, tak to zazwyczaj bywa i ja także wywaliłam sobie dziurę. Ale już dawno takimi rzeczami przestałam się przejmować, bo jeżeli mam pomysł, jak ją zatuszować, to właściwie czym się przejmować. Ostatni preparat, który polecam Wam do klejenia na świecy, nazywa się Czym popadnie. Otwieramy szufladę, wyciągamy kleje i lakiery, a następnie sprawdzamy, co nam siądzie na świecy. Całkiem dobrze klei się na lakier rozpuszczalnikowy, ale on potem robi się błyszczący i to nie wygląda fajnie. Ale z mojego doświadczenia wynika, iż najlepiej klei się na stare, zgęstniałe kleje i lakiery. To jest mój stary klej do deku, który jeszcze jest za świeży, aby fajnie się nim na świecy kleiło. Natomiast ten przesuszony lakier akrylowy matowy sprawdzi się na świecy znakomicie. Zanim zacznę ozdabiać świeczkę, zawsze robię test. Nakładam cienką warstwę na świecę i sprawdzam, czy preparat nie ucieka. Jeżeli ładnie leży i nie robią się dziury, czyli można świeczkę ozdabiać. No i prawdę mówiąc, najłatwiej ozdabia się świeczkę papierem ryżowym. Przyklejam go dokładnie tak samo jak na pudełko, czyli smaruję preparatem, przykładam papier ryżowy i wszystko tym preparatem zasmarowuję od góry. Gotowe. Czyli obrazki przyklejone, ale warto coś z tymi świeczkami jeszcze zrobić, aby cała praca wyglądała piękniej. Zanim przejdę do ostatniej części filmu, wrócę do naszej pierwszej budżetowej świeczki przyklejanej na suszarkę. Do naszej serwetki, która przesiąknęła woskiem, nic nam nie będzie chciało trzymać. Aby świeczkę móc jeszcze ozdobić, zabezpieczam ją lakierem akrylowym, tym przesuszonym, który świetnie mi siadał na świecy. Dla mnie najlepszymi preparatami do ozdabiania zimowych świec są konturówki oraz pasta śniegowa. A prawdę mówiąc, to do tego zestawu dodawałabym jeszcze brokat. No ale po kolei. Konturówka jest świetna do zaznaczania śniegu i podkręcania kontrastu. Dzięki niej śnieg staje się jeszcze bardziej biały i to wygląda świetnie. A pasty śniegowej chyba nie muszę nikomu reklamować. Nakładana palcem albo pędzelkiem zawsze zrobi cudowny zimowy klimacik. I gdy to wszystko jeszcze jest mokre, warto grubo po całości posypać brokatem.
A teraz jeszcze dodatkowa minuta filmu na udowodnienie mojej tezy, że wszystko z dodatkiem konturówki i pasty śniegowej wygląda lepiej. Wcale nie trzeba mieć w tym doświadczenia, ani nie musi być jakoś idealnie równo. To po prostu samo z siebie wygląda fajnie. A tutaj kawałek filmu dla tych, którzy zapomnieli, że na tej świeczce wywaliłam dziurę. I w tym wypadku także czarodziejsko sprawdzają się te same preparaty. A teraz rzut oka na suche świeczki. Zobaczcie, tutaj była dziura, pamiętacie? Tutaj na dole także mi się odrobinkę serwetka zmarszczyła, ale nawet Wam tego nie pokazywałam, po prostu zapaćkałam i gotowe. Idealnie nie jest, są drobne zmarszczki, ale wystarczy je delikatnie przypruszyć brokatem i nikt na niej nie będzie zwracał uwagi. Na bałwankach porównajcie proszę miejsca, gdzie konturówka jest, a gdzie jej nie ma. Według mnie bałwanek bez czapy śniegowej wygląda po prostu smutno. A te widoczki to po prostu klasyczne samograje. Po pierwsze, przyklejanie papieru ryżowego to przecież bajka, bo to zawsze się udaje. A po drugie, nawet nic do nich przywiązywać nie trzeba, wystarczy jakaś tacka, gałązka i one naprawdę wyglądają świetnie. Jak zwykle listę wszystkich produktów, które użyłam w filmie znajdziecie pod tym wideo, czyli w opisie filmu. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.